Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiejszy odcinek będzie nie tylko dla tych, co remontują mieszkania, domy, a może przede wszystkim dla tych, którzy budują ten dom. Ponieważ na tym etapie można niestety popełnić kilka fatalnych błędów, które są później ciężkie albo nawet niemożliwe w usunięciu, a które wpływają na wygląd tego domu lub funkcjonowanie w nim. Tak więc, szczególnie w pierwszym przypadku, który powiem, będzie ciężkie to do zniwelowania, a na pewno kosztowne. Tak więc lepiej zobaczyć taki odcinek o 10 błędach, takich często spotykanych, niż później się przejmować i martwić. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Ospel, czołowy producent osprzętu elektrycznego, takiego jak gniazdka, włączniki, ramki i wiele więcej rzeczy. Jest to polski producent, bardzo dobrej jakości produkty, dlatego koniecznie zapoznajcie się z nimi. Ok, zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic się nie ominęło. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. I zaczniemy od błędu, który niestety często się zdarza, a który naprawdę później może nam przysporzyć sporo problemów. Z czego wynika? Z braku albo niechęci liczenia, z braku matematyki. Mówię tutaj o schodach, o wylewaniu schodów. Słuchajcie, jeżeli budujecie dom, będziecie mieli na podłodze, na parterze jakąś wylewkę. Różnie to jest 15-20 cm, to Wy wiecie, ile macie. W każdym razie na pewno mało osób chce, żeby były progi na przykład w drzwiach tarasowych. I teraz, jak wylewają budowlańcy schody, to muszą dokładnie obliczyć tak, aby każdy schodek miał tą samą wysokość, bo my jesteśmy takie bestie, że jak wyjdziemy na ten pierwszy schodek, to wierzymy, liczymy, że ten drugi będzie miał taką samą wysokość, a nie chcemy się potykać o nie. A niestety, często jest tak, że budowlańcy wiedzą, że każdy schodek powinien być taki sam, no i wyleją każdy taki sam. A tak nie może być, bo słuchajcie, jeżeli pierwszy schodek będzie miał 17 cm wysokości i przyjdzie wylewka 20 cm, to ile nam zostanie? No nic, będziemy na minusie. Jeżeli ostatni schodek będzie miał 17 cm wysokości, a przyjdzie nam wylewki u góry tylko 5 cm, to co, zrobi się próg? Pierwszy schodek powinien być wyższy. Trzeba odjąć sobie tą wylewkę, dodać tą wylewkę, jaka będzie na podłodze, aby nam każdy ten schód się wyrównał. To jest bardzo ważne, bo później co zostaje nam skuwanie schodów, nadlewanie je, na pewno jest to wielki problem, a można go prosto rozwiązać, tak naprawdę poświęcając mu 10 minut na dokładne wyliczenia. Te wyliczenia powinny być oczywiście zrobione na etapie projektu budowlanego, ale jak wiemy dobrze, czasami sami coś zmieniamy w trakcie budowy. Mamy do tego możliwość, kierownik budowy jest, zagląda, stwierdza, ok, nie ma problemu, żeby to wykonać, to dobrze, można to wykonać, tylko trzeba myśleć na przyszłość. Czy wszystko później nam się współgra, ta posadzka dolna z posadzką górną i ze schodami. Drugi błąd, który niestety często się zdarza, a my machniemy na to ręką, bo nawet nie pomyślimy o tym, to jest przy przygotowaniu instalacji elektrycznych. Bardzo często mamy włączniki, gniazdka koło siebie albo kilka włączników na raz. No i elektrycy kują miejsce na puszki. Osadzają te puszki i niestety zdarza się tak, że te puszki są jeden w tym miejscu, drugi pół centymetra tylko wyżej, kolejny może troszeczkę niżej. No i wszystko fajnie. Tylko teraz jak tą ramkę osadzisz, żeby była prosto? Jeżeli na przykład te dwie puszki masz niżej, a ta jedna jest wyżej. W ogóle ja uważam, że już na tym etapie, ja wiem, że każdy powie, kurczę, trochę za szybko. Kurczę, nie. Na tym etapie powinieneś przemyśleć, jakie w ogóle ramki będziesz chciał, jaki osprzęt tam dać, ponieważ wtedy już będziesz wiedział, jak te puszki też osadzić. Są różne ramki. Firma Ospel, sponsor dzisiejszego odcinka, ma wiele ciekawych rozwiązań w tym temacie. Zainteresujcie się tym już na etapie budowy domu. Trzeci punkt, jak już jestem przy elektryce, to od razu o tym powiem, bo też często się zdarza i ja to często w swoich odcinkach mówię, ale teraz zwrócę uwagę jeszcze na dodatkowe rzeczy. Na zbyt małą ilość prądu, to znaczy zbyt małą ilość punktów światła i gniazdek.
O świetle często wspominałem. Zapraszam tutaj do tego odcinka, jak zaprojektować oświetlenie w domu. Uważam, że to jest ważne i potrzebne. O gniazdkach również mówiłem. Musicie przemyśleć wszystko. No bo nie chcecie, a wół zamorduje, jak będziecie później ciągnęli przedłużacze. Nie, no po to budujecie dom. Po to teraz macie wszystko przemyśleć, aby później było funkcjonalnie i nie było zbędnych przedłużaczy. Pamiętajcie o takich pierdołach, jak gniazdko przy grzejniku, gdzie później będziecie chcieli podłączyć sobie grzałkę elektryczną, żeby poza sezonem również podgrzać, tak? Trochę w łazience. Pamiętajcie o tym, że przyda się w ramie okiennej takie gniazdko. Albo do rolet, też ludzie często zapominają o tym, albo w święta chcecie dać lampki, choinkę jakąś malutką postawić. To teraz jest sposobność zrobienia tam puszki, gniazdka i po problemie pomyśleliście wcześniej i voilà. Kolejny błąd, z którym się zbyt często spotykam przy projektowaniu wnętrz, to zbyt płytka wnęka na szafę. Ludzie mówią ok, czy budowlańcy mówią 60 cm jest super. I tak, 60 cm na gotowo jest w porządku, ale musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli wybudują Wam ścianki, powiedzmy właśnie boczne na 60 cm, dojdzie jeszcze tynk. Druga rzecz, pytanie, w przedpokojach to się w wiatrołapach często się zdarza, że mamy drzwi, później chcemy opaskę jakąś dać. I już zabiera nam trochę kilka centymetrów tej wnęki. Jeszcze palicho, jeżeli będzie to szafa normalnie otwierana, ale jeżeli chcemy drzwi przesuwne do szafy, to szyna, na której te drzwi się przesuwają, dzięki której te drzwi się przesuwają, zabiera trochę miejsca. I tak naprawdę wyjdzie nam powiedzmy 53 cm tej wnęki, bo tynk doszedł, bo opaska weszła, bo okazało się, że włącznik światła akurat w tym miejscu musi być. I 53 cm, chcemy teraz drzwi przesuwne, szyna zabierze nam 80 cm. I w środku w szafie zostaje nam 40 kilka centymetrów. I teraz co? Chowacie kurtkę, trzymacie mocno wieszak i zamykacie drzwi, tak? Żeby się zamknęły. No, łatwiej jest, jeżeli to są drzwi zamykane normalnie, gorzej jak jest przesuwne, bo przy takich drzwiach normalnie zamykanych ta wnęka może być płytsza. Pamiętajcie, że wieszak z kurtką, czy z sukienką, czy z jakimkolwiek ubraniem potrzebuje trochę miejsca, żeby równo wisieć. Zdarza się również w ten sposób, że otwory drzwiowe są na różnych wysokościach, albo ten otwór jest zbyt wysoki. Ok, jest to do naprawienia, ale po pierwsze po co? Po drugie, jeżeli zostawicie sobie, na przykład macie otwór 213 cm, standard drzwi to jest 206 cm, czyli ten otwór drzwiowy powinien mieć 208-209 cm wysokości. I wtedy oczywiście można zrobić drzwi o innych wymiarach, ale dopłacacie do drzwi. W domu 10 drzwi to żaden kłopot, żeby było, tak? Jeżeli dopłacicie 500 zł do każdego, trochę zaboli po kieszeni. A po co? Od razu przygotować drzwi, jeżeli macie taki zamiar, bo nieraz chcecie zrobić drzwi wyższe, tak? To jasne. Ale jeżeli chcecie standardowe drzwi, to od razu przygotujcie po prostu otwory pod taki wymiar. Wejdźcie sobie na stronę producenta i zobaczcie, jaki jest standard dla danego producenta. Zazwyczaj to jest ten sam. 6. punkt, parapet w kuchni. Jeżeli macie okno w kuchni i chcecie, aby blat był na tej samej wysokości, czyli blat wchodził do ramy okiennej, to już teraz musicie przemyśleć, jak zaprojektować kuchnię, na jakiej wysokości dać te blaty. Żeby nie było, okazało się tak, że blat macie na wysokości 90 cm, a 95 na przykład jest rama okienna. No chyba, że tak chcecie, tak? Ale jeżeli chcecie to na jednej wysokości, to już teraz, wcześniej pomyślcie, na jakiej wysokości będziecie mieli meble kuchenne, ten blat roboczy. Zapraszam do mojego odcinka o projektowaniu kuchni, na pewno się tam to przyda, tam jest powiedziane o wysokościach, wymiarach, głębokościach i dużo innych rzeczy. Tak więc na 100% się to przyda. W każdym razie, znowu do jednego się to sumuje. Musicie wcześniej pomyśleć o wielu rzeczach. Ja wiem, że często buduje się dom, a później mówię, no to dobra, to później. Jest wiele takich aspektów, które należy już na tym etapie przemyśleć. 7. punkt. Zbyt wysoko umiejscowione okno dachowe. Czasem się zdarza tak, projektant wyrysował, budowlańcy wykonali, ok,
I później jest w ten sposób, zobaczcie na przykład tutaj, że człowiek staje i nie widzi, co jest za oknem. A może by chciał zobaczyć, co się dzieje za tym oknem, bo ma akurat podgląd na wjazd do domu, ktoś przyjechał, chcesz zobaczyć, a tutaj brakuje kilku centymetrów. Zwróćcie na to uwagę, jak po wylewce już tej górnej to okno będzie wysoko. Czy będziecie mogli przez to okno spojrzeć, czy będziecie tylko gwiazdy widzieć. Jeżeli Wam zależy na tym, żeby móc przez nie patrzeć, no to po prostu musicie je troszeczkę niżej zamontować. 8. punkt, i to jest też troszeczkę związane z poprzednim punktem, to jest zbyt niska ścianka kolankowa. Czasem jest tylko na pustak, 2, taka ścianka kolankowa i później, no albo nie wiem, sami zażyczycie sobie 100 cm. To już nie jest źle, 100-110 cm. To już nie jest źle, ale pamiętajcie, że przyjdzie jeszcze ocieplenie. Często ocieplamy nadal wełną mineralną, która powinna wchodzić między krokwie i na krokwie. Pytanie, ile dacie na krokwie tej wełny, ale powiedzmy tylko 10 cm. Do tego przychodzi płyta gipsowo-kartonowa. To wszystko nam obniża to pomieszczenie. A często mamy łazienki gdzieś, chcemy dać wannę, ubikację. Facet przed tą ubikacją musiałby stanąć jakoś tak po ludzku. Przemyślcie to, przewidźcie, czy nie lepiej o jeden pustak podnieść na przykład taką ściankę kolankową. Dzięki temu, kubatura się wszystko zwiększy, ale będzie zdecydowanie funkcjonalniej i łatwiej ustawić później meble. 9. punkt to już jest bardziej taki przy wykończeniu. Ile osób słyszało, ręka w górę, takie hasło, jak murarze wymurowali ściankę i mówią krzywo, panie, na tynku to się nadrobi. Tynkują fachowcy, krzywo, panie, gładzie to wyrównają. A później gładź przyjdzie, okazuje się, że też jest krzywo. Na pierwszy rzut oka będzie fajnie, ale jeżeli podświetlicie to jakimkolwiek światłem, szczególnie paski LEDowe gdzieś pod sufitem, we wnękach, jeżeli zapalicie takie światło, to każdą nierówność będzie widać. Jeżeli wiecie, to znaczy inaczej, powinno być zawsze oczywiście ładnie, prosto i dobrze zrobione. No ale kto nie pracuje, ten się nie myli. Taka prawda jest. Też w pracy każdemu może wyjść coś, jakieś fopa. Ale jeżeli wiecie, że chcecie podświetlić jakiś sufit, jakąś ścianę, to szczególnie w tym miejscu zwróćcie uwagę na to, bo będzie Was cholernie wkurzało, jak zapalicie tam światło, albo nie będziecie go załączać, bo wyjdą takie po prostu fale Dunaju na tym. Ostatni punkt. Brak węgarków przy drzwiach. To nie jest jakiś wielki problem, że nie jest to możliwe później do zrobienia, ale wyobraźcie sobie, że z jednej strony nie ma węgarka w ogóle, czyli takiego murka, tak to na chłopski rozum powiem, jeżeli ktoś nie wie, co to jest węgarek. Z jednej strony go nie ma, a z drugiej strony jest normalnie, ściana leci, jest wszystko ok. I teraz chcecie zamontować drzwi z ościeżnicą regulowaną. Będzie problem. Chcecie zamontować ościeżnicę stałą, no bo nie możecie regulowaną, chcecie stałą. Zamontujecie, ale teraz chcecie dać do tego opaski. No tak, u góry dacie, z jednej strony dacie, a z drugiej strony nie dacie, bo nie ma węgarka. Zdarza się to, niestety, dlatego warto od razu zwrócić na to uwagę, jak szerokie będziecie mieli drzwi. Jeżeli chcecie mieć 80 drzwi, 80 cm szerokie, no to otwór powinien być 90 cm i do tego dobrze, żeby były te węgarki. To jest takie szybkie, krótkie podsumowanie, zwrócenie uwagi dla tych, którzy budują na te często spotykane błędy w trakcie budowy domu, bo na tym etapie możecie wyeliminować sobie naprawdę wiele rzeczy, wiele problemów w przyszłości, zmartwień i wydawania pieniędzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę, przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok i przede wszystkim zapraszam na stronę i po zakup materiałów, produktów firmy Ospel, sponsora tego odcinka. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.